W dzisiejszym moim filmie opowiem Wam o tym, jak wyglądała polityka premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla wobec Polski w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, co było źródłem tej polityki. Aby zrozumieć politykę premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla wobec Polski, trzeba najpierw uważnie przyjrzeć się jego politycznym poglądom, zanim jeszcze wybuchła II wojna światowa. W latach 20. Churchill był zagorzałym antykomunistą. Wielokrotnie deklarował wówczas, że bolszewizm należy zdusić w zarodku. Gdy w 1920 roku wybuchła wojna polsko-bolszewicka, Churchill nalegał na premiera Wielkiej Brytanii Lloyda George'a, aby udzielił Polsce realnej pomocy w jej walce z bolszewikami. Kiedy w sierpniu 1920 roku bolszewickie armie stanęły pod Warszawą i pozycja Polski stała się wyjątkowo trudną pozycją, Churchill napisał apel do premiera Lloyda George'a, aby zapobiegł wchłonięciu Polski przez bolszewicki system. Jeszcze w połowie lat 20. Churchill w rozmowie z szefem polskiego poselstwa w Londynie, Konstantym Skirmuntem, podkreślał, że Polska musi trzymać się Niemców, bo nie da rady odeprzeć jednoczesnego zagrożenia ze strony Niemiec i Związku Sowieckiego. Jego poglądy zaczęły się zmieniać po tym, jak w 1933 roku w Niemczech do władzy doszedł Adolf Hitler. Churchill, obawiając się wzrostu niemieckiej potęgi, wysunął wówczas ideę utworzenia antyhitlerowskiego sojuszu, w którym znalazłby się Związek Sowiecki. To właśnie wtedy, w optyce geopolitycznej Churchilla, pozycja Polski zaczęła słabnąć, a pozycja Związku Sowieckiego zaczęła rosnąć. Churchill zaczął wówczas uważać Związek Sowiecki za jedyną realną siłę, która może przeciwstawić się Niemcom w Europie Wschodniej. Od 1938 roku Churchill był już rzecznikiem interesów Związku Sowieckiego. Wielokrotnie podkreślał, że Wielką Brytanię i Związek Sowiecki powinna łączyć tożsamość interesów. Egzegezę swoich poglądów w tej sprawie Churchill po raz pierwszy oficjalnie przedstawił w czasie swojego wystąpienia w brytyjskiej Izbie Gmin, jakie miało miejsce 3 kwietnia 1939 roku. Co ciekawe, ta debata w brytyjskiej Izbie Gmin odbyła się w sytuacji, gdy Wielka Brytania zastanawiała się nad udzieleniem Polsce gwarancji na wypadek agresji Hitlera. Churchill oficjalnie wówczas zgłosił ideę powołania antyhitlerowskiego paktu, w którym znalazłaby się Wielka Brytania, Francja i Związek Sowiecki. Jak podkreślał, szaleństwem byłoby odrzucać współpracę z Sowietami. Ale w czasie tamtego wystąpienia Churchill powiedział coś, co umknęło uwadze wszystkich. Mianowicie podkreślił, że Związek Sowiecki w imię ratowania pokoju ma pełne prawo wkroczyć do Europy Wschodniej, jeśli uzna to za konieczne. Krok dalej poszedł Churchill w swoim kolejnym wystąpieniu, jakie miało miejsce w brytyjskiej Izbie Gmin 19 maja 1939 roku. Churchill uznał wówczas Związek Sowiecki za jedynego gwaranta bezpieczeństwa Europy Wschodniej, w tym przede wszystkim Polski. To właśnie z tego powodu 2 tygodnie później na łamach Daily Telegraph zaatakował Polskę i zarzucił jej, że stoi na drodze powołania antyhitlerowskiego sojuszu z udziałem Związku Sowieckiego. Churchill oskarżył nawet Polskę o to, że wykazuje całkowity brak zaufania do Związku Sowieckiego. Gdy 1 września 1939 roku III Rzesza napadła na Polskę, Churchill milczał.
Milczał również wtedy, gdy 17 września 1939 roku sowiecka Armia Czerwona uderzyła na walczącą z Niemcami Polskę od wschodu. Wyjaśnienie zaistniałej wówczas sytuacji Churchill przedstawił dopiero 1 października 1939 roku na falach brytyjskiej BBC. Churchill podkreślił wówczas, że sowiecka Armia Czerwona miała pełne prawo zająć wschodnie terytoria Polski, gdyż, jak zaznaczył, ochroniła w ten sposób zamieszkałą tam ludność przed Niemcami. Ta teza była całkowicie zbieżna z tezami sowieckiej propagandy, która w ten właśnie sposób tłumaczyła agresję Sowietów na Polskę 17 września 1939 roku. Gdy 10 maja 1940 roku III Rzesza napadła na Francję, Belgię i Holandię, Churchill został nowym brytyjskim premierem, zastępując na tym stanowisku swojego poprzednika Chamberlaina. Mógł już wtedy w praktyce realizować swoje poglądy na sprawy polskie, a to bardzo szybko zaczęło przynosić wymierne rezultaty. Praktyczna realizacja poglądów Churchilla na sprawy polskie zaczęła się od sprawy statusu 26 000 polskich żołnierzy, jacy znaleźli się na Wyspach Brytyjskich po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku. Churchill uznał wówczas pobyt polskich wojsk za sprzeczny z brytyjską konstytucją i dlatego doprowadził do zawarcia polsko-brytyjskiej umowy wojskowej, która miała ten status uregulować. Tyle tylko, że w artykule 4 tej umowy był zapis mówiący o kosztach pobytu polskich wojsk w Wielkiej Brytanii. Ten zapis po wojnie stał się podstawą do wystawienia przez Brytyjczyków stronie polskiej rachunku za stacjonowanie polskich wojsk w Wielkiej Brytanii. Łącznie wyniosło to ponad 3 miliony funtów w złocie. To jedyny przypadek w historii, kiedy zaatakowani wystawili rachunek tym, którzy przybyli walczyć po ich stronie. W lipcu 1941 roku Winston Churchill zmusił presją rząd generała Władysława Sikorskiego do zawarcia układu z Sowietami, co formalnie nastąpiło 30 lipca 1941 roku w Londynie. Ten układ przeszedł do historii jako układ sikorski-majski. Ten układ nie unieważniał sowieckich decyzji z października 1939 roku o anektowaniu terenów wschodniej Polski. Te decyzje były całkowicie sprzeczne z zapisami prawa międzynarodowego, o czym Churchill dobrze wiedział, ale nie miało to dla niego żadnego znaczenia. W grudniu 1941 roku Winston Churchill zgodził się podpisać z Sowietami umowę o współpracy, ale warunkiem postawionym przez Sowietów tej umowy było zaakceptowanie przez stronę brytyjską zachodniej granicy Związku Sowieckiego. Granicy, która pozostawiała po stronie sowieckiej polskie kresy. W ten właśnie sposób Winston Churchill płacił za sojusz z Sowietami terytorium swojego polskiego sojusznika. Churchill tuszował sprawę zbrodni w Katyniu. Brytyjski wywiad SIS już jesienią 1941 roku przechwycił niemieckie raporty frontowe, w których była mowa o tym, że polscy oficerowie, którzy zostali wzięci do sowieckiej niewoli we wrześniu 1939 roku, zostali zamordowani. Churchill tuszował zbrodnię w Katyniu nawet wtedy, gdy 13 kwietnia 1943 roku ujawnili ją Niemcy. W depeszach do Józefa Stalina Churchill komunikował, że zrobi wszystko, aby zablokować śledztwo w sprawie Katynia i komunikował sowieckiemu dyktatorowi, że wywrze w tej sprawie presję na premiera polskiego rządu, generała Władysława Sikorskiego.
Churchill nie tylko wywierał presję na polski rząd w sprawie Katynia. Nakazał brytyjskim mediom, aby powielały oficjalne sowieckie oświadczenie w tej sprawie, które zbrodnię w Katyniu przypisywało Niemcom. Churchill zatuszował również śledztwo w sprawie katastrofy w Gibraltarze, do jakiej doszło 4 lipca 1943 roku. Katastrofy, w której zginął premier polskiego rządu, generał Władysław Sikorski. Churchill utajnił nawet dokumenty dotyczące tego śledztwa. Wielu polskich historyków uważa, że Churchill stał za wydarzeniami, do jakich doszło w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku. Podkreślają, że Churchill miał motyw, aby wyeliminować z gry generała Władysława Sikorskiego. Tym motywem miała być sprawa Katynia, która w ocenie Churchilla stała na drodze alianckiej jedności. Ale jeśli nawet Churchill nie stał za tymi wydarzeniami, to powstaje pytanie, dlaczego w takim razie zatuszował śledztwo gibraltarskie i dlaczego utajnił dokumenty w tej sprawie. Churchill w czasie konferencji w irańskim Teheranie, jaka miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 1943 roku, przystał na przesunięcie polskiej granicy wschodniej na linię Chersona. Ta decyzja ostatecznie potwierdziła brytyjskie stanowisko w tej sprawie. Potem, po konferencji w Teheranie, przez następne kilka miesięcy Churchill zaprzeczał, jakoby w Teheranie zapadły jakiekolwiek decyzje w sprawie polskiej granicy wschodniej. Gdy ta sprawa wyszła już na jaw i gdy dowiedzieliśmy się o tym, jaka decyzja została podjęta w Teheranie, Churchill usiłował wywrzeć presję na polski rząd, aby zaakceptował decyzję z Teheranu. Gdy 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło zbrojne powstanie, Churchill nakazał cenzurować polskojęzyczne audycje BBC ze wszelkich antysowieckich treści i nakazał powtarzać komunikat o tym, że alianckie wojska przyjdą z pomocą walczącym w Warszawie. Churchill wiedział dobrze, że tak się nie stanie. Churchill nie zaprotestował również wobec sowieckiego sojusznika wtedy, gdy w lipcu 1944 roku w Lublinie zainstalował się Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który zaczął występować w roli nowego polskiego rządu. Churchill nie zaprotestował również wtedy, gdy w marcu 1945 roku sowieckie NKWD aresztowało 16 przywódców polskiego państwa podziemnego, a potem zrobiło im pokazowy proces. W czerwcu 1945 roku przystał również na stworzenie polskiego rządu w oparciu o PKWN i grupę Mikołajczyka. Ta decyzja zapadła w czasie konferencji, jaka miała miejsce w Moskwie w dniach od 17 do 21 czerwca 1945 roku. W ten sposób Churchill legitymizował komunistów, ale w ten sposób Churchill osłabił również pozycję legalnego polskiego rządu w Londynie, którym kierował wówczas Tomasz Arciszewski. Lista polskich win Churchilla jest długa. O wielu z nich nadal nie wiemy. Ich tajemnice kryją brytyjskie archiwa, nadal niedostępne dla historyków. Ale czy to wszystko może dziwić, jeśli uwzględnimy to, jakie poglądy na sprawy polskie miał Winston Churchill, zanim jeszcze wybuchła II wojna światowa? W następnym moim filmie opowiem Państwu o Ferdynandzie Antonim Ossendowskim, najbardziej poczytnym polskim pisarzu na świecie przed II wojną światową. Jego książki wydane zostały w prawie 80 milionach egzemplarzy. Dowiecie się również o tym, dlaczego Ossendowski został osobistym wrogiem wodza rewolucji październikowej.
Ten film zatytułowałem Osobisty wróg Lenina. Postaci Osendowskiego poświęciłem również miejsce na swoim najnowszym audiobooku zatytułowanym Wielcy Polacy XX wieku, który ukaże się już niebawem. Bardzo dziękuję za liczne komentarze moich filmów. Dziękuję również za wpłaty w sposób szczególny. Chciałbym podziękować panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam was do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.